Przez ostatnie dni liczyłem każdy grosz. I to dosłownie. Postanowiłem spisać każdą złotówkę i każdego riala na kartce, potem przepisywać to do specjalnego programu, tak aby na koniec miesiąca dowiedzieć się, gdzie ten rial, gdzie ta złotówka poszła. Czy przypadkiem coś mi nie umyka? Kontrola nad własnymi pieniędzmi to coś, co ludzie często bagatelizują. Nie edukujemy się w zarządzaniu pieniędzmi, mimo tego, że wydawanie i zarabianie ich dotyczy każdego z nas od już najmłodszych lat. Dlaczego nie powinniśmy posiadać wiedzy, jak to robić dobrze? Podchodziłem do tego zagadnienia już nie jeden raz. Próbowałem spisywać wydatki, ustalać, ile pieniędzy potrzebuję na kolejny miesiąc, natomiast motywacji i energii starczało mi na krótko. Tym razem postanowiłem to zmienić i wziąć pieniądze w swoje ręce. Tak jak wspomniałem, udało mi się wytrzymać 30 dni eksperymentu i kontynuuję go do teraz. Nie musiałem spisywać wydatków codziennie, ponieważ nie codziennie wydaję pieniądze. Natomiast spowodowane to też było tym, że mamy trudną sytuację i po prostu nawet nie mamy okazji, żeby je wydawać. Jak wygląda cały proces? Oczywiście szedłem na zakupy, brałem później paragon. Jeśli płaciłem gotówką, zapisywałem sobie na kartce, ile zapłaciłem, tak żeby gotówka, że tak powiem, była pod kontrolą, ponieważ kartą, wiadomo, możemy sprawdzić sobie potem na koncie transakcje i wszystko jest jasne i czytelne, natomiast gotówka, no wiecie, czasem się rozchodzi, gdzieś tam idą pieniądze na parking, potem dacie coś bezdomnemu, no i tak. Oczywiście nie jest to nowa idea. Inspiracją dla mnie był Michał Szafrański z bloga jakoszczędzać-pieniądze.pl, o którym powiem więcej w KPK. To sprawiało mi najwięcej trudności. Kontrolę nad gotówką. Jako że transakcję kartą łatwo sprawdzić na swoim koncie, gdzie się zapłaciło i ile, to z gotówką mamy większy problem. Na koniec, przy podsumowaniu miesiąca, okazało się, że mam mniej w portfelu niż było napisane w programie. No i w tym wypadku różnica tego, co było w programie i tego, co miałem w portfelu, nazywamy manko, czyli pieniądze znikąd. Jakieś tam 20-30 zł w miesiącu mam mniej. Kolejną rzeczą niełatwą, aczkolwiek też nie jakoś specjalnie trudną, bardziej czasochłonną było nauczenie się programu Microsoft Money, w którym spisywałem wydatki. Krok po kroku stworzyłem własny portfel w tym programie, wszystkie konta, z zapisem kategorii. Po prostu zajmowało to dużo czasu, dlatego myślę, że nie jest to takie łatwe. Dla mnie było warto nauczyć się tego programu, ponieważ widzę dokładnie w swoim raporcie, gdzie rozeszły się pieniądze, a także prognozy na przyszłość. Jak to wszystko wygląda, jeśli w taki sposób, jak teraz będę dystrybuował pieniądze. Możecie zapytać, jakie są plusy w ogóle spisywania wydatków i dochodów. Myślę, że poczucie spokoju było czymś najważniejszym. Gdy kontrolujesz swoje pieniądze, a nie pieniądze kontrolują ciebie, możesz skupić się na innych rzeczach ważnych, powodując, że masz tam porządek, w swoim portfelu, na swoich kontach, to energię, którą pożytkowałbyś na martwienie się pieniędzmi, możesz spożytkować na coś rozwijającego. Pomaga to również w bardziej świadomym planowaniu swoich celów związanych z finansami. Jeśli chcecie pojechać na wycieczkę, jeśli chcecie kupić sprzęt konkretny, zaczynacie zauważać, że ileś tam pieniędzy poszło na coś, co nie było Wam zupełnie potrzebne. W moim raporcie widnieje suma 100 zł wydanych na napoje gazowane. Czy to na pewno był najlepszy wydatek? Nie. Dlatego w następnym miesiącu będę próbował ograniczyć wydatki na tą kategorię i przeznaczyć w ten sposób oszczędzone pieniądze na coś, co jest dla mnie ważne. Wraz z zapoznaniem się z programem, spisywanie wydatków nie zabierało mi za dużo czasu. Zazwyczaj takie spisywanie robiłem raz w tygodniu. W międzyczasie, czasem w tygodniu poświęcałem chwilkę, żeby coś tam wrzucić, takiego mniejszego. Myślę, że poświęcenie nawet godziny w ciągu tygodnia na swoje finanse, na ogarnięcie tego nie jest jakimś dużym poświęceniem, a może przynieść bardzo wiele dobrego. W moim przypadku zdecydowałem się dosyć konkretnie ogarnąć temat kategorii. Mam dosyć sporo, myślę, że ponad 10 kategorii, które same w sobie mają kilkanaście podkategorii. Tak więc w tym miesiącu byłem bardzo precyzyjny w tym, gdzie rozeszły się moje pieniądze. Natomiast nie jest to konieczne. Jeśli uważasz, że takie szczegóły nie są Ci potrzebne, wystarczy, że wpisujesz, ile wydałeś, ile zarobiłeś. Jest to lepsze niż nic. Zdecydowanie. Zapraszam na KPK. Witajcie w KPK, czyli kąciku poleceń Kornela. Dzisiaj opowiem Wam o blogu Jak oszczędzać pieniądze i o postaci Michała Szafrańskiego. Jest to osoba, która zajmuje się finansami domowymi, która sprzedała kilkanaście tysięcy książek z tym związanych, która jest w tej dziedzinie po prostu ekspertem. Obserwuję go już od wielu lat i przyznam się, że
wpłynął on na moje życie bardzo pozytywnie. Kontrola nad finansami nie jest mi obca właśnie dzięki niemu. Pokazał mi on, w jaki sposób można chociażby stworzyć poduszkę finansową, która w takich czasach, teraz zwłaszcza, gdzie praca nie jest stabilna i nasze dochody mogłyby się w bardzo znacznym stopniu skurczyć, to ta poduszka finansowa powoduje, że mamy zabezpieczenie, którego będziemy mogli przez następne 6 miesięcy używać i w tym czasie szukać nowego zajęcia, które da nam pracę. Michał Szafrański ma również podcast finansowy, w którym spotyka się z różnymi gośćmi z zakresu finansów, a także czasem opowiada własne jakieś doświadczenia. Warto przesłuchania, ponieważ Michał ma lekkość w mówieniu i opowiadaniu, także bardzo serdecznie zapraszam. Myślę, że to jest coś po prostu wartościowego. Jeśli się to przyswoi, no to ma to po prostu bardzo duży wpływ na nasze życie. To było na tyle w KPK. Zapraszam do filmiku. Ja wytrzymałem 30-dniowy eksperyment. Prowadzę już w tym momencie kolejny, który możecie zobaczyć na moim Instagramie. Tam codziennie wrzucam relacje. Tutaj nie dowiecie się, jaki eksperyment to jest. Musicie pójść tam i mnie zaobserwować. Jak nie, no nie wiem, jak chcecie, zapisujcie swoje wydatki. Jak nie, to nie wiem, ale po prostu będzie lepiej. Będziecie mieli lepiej na chacie. Będziecie mieli lepsze życie dzięki temu, bo odejmujecie sobie jedną rzecz z listy zmartwień swoich. Czemu nie? Czemu nie to? To jest łatwe. Nie, już mnie to denerwuje, to po prostu gadanie o tym za długo. A na koniec chciałbym Ci podziękować, że obejrzałeś ten film do tego momentu. Zapraszam Cię do subskrybowania, komentowania, polubienia tego wideo, a specjalne podziękowania idą dla moich subskrybentów. Naprawdę doceniam, że jesteście ze mną i mam nadzieję, że będziecie ze mną jak najdłużej. I cóż, to było na tyle. Ja wracam do spisywania swoich wydatków i do zobaczenia już wkrótce.